Witaj w Archiwum Historii Autorów. Zapraszamy Cię w podróż do świata nieograniczonej wyobraźni. To tu najwybitniejsi polscy twórcy, którymi opiekuje się ZAIKS, zdradzają tajemnice swojego warsztatu. W kameralnych rozmowach z dziennikarkami i dziennikarzami radiowej czwórki opowiadają o swojej artystycznej drodze, marzeniach i twórczości. Osobiste spotkania z autorami pozwolą Ci przenieść się do ich świata i dowiedzieć się czegoś nowego. Może również o sobie. Aha. Znajdujemy się w Domu pod Królami, siedzibie Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Gościem kolejnego odcinka podcastu Aha jest Andrzej Dąbrowski. Muzyk, kompozytor, dziennikarz, fotografik, kierowca rajdowy, jazzman, człowiek wielu talentów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No, pański życiorys mógłby posłużyć na pewno na kilka scenariuszy filmowych. W swoim życiu miał pan wiele pasji, wiele zainteresowań. Wszystko robił pan na 100%. Skąd tak dużo różnych zainteresowań w pańskim życiu się pojawiło? A to jakoś tak się w życiu stało, że po prostu interesowało mnie to. A zawsze mówię, że w moim życiu to wiele rzeczy się dzieje z przypadku, po prostu zbiegu okoliczności i coś się nowego zaczyna dziać i działa. A pierwsza pojawiła się miłość do motoryzacji czy miłość do muzyki? Nie do motoryzacji, dlatego że do muzyki jak miałem tam 5-6 lat, to nie myślałem o muzyce. Tylko tak się złożyło, że po wojnie ja się urodziłem w Wilnie, no i po wojnie moi rodzice i ja wylądowaliśmy w Szczawnicy-Zdroju. W Szczawnicy-Zdroju i tam jeździły takie samochody właśnie, ciężarówki jeszcze chyba po niemieckie, gdzie z rury wydechowej wydobywał się gęsty dym i mnie to fascynowało, ten dym i wdychałem ten dym i to było fantastyczne. Także pierwsza była motoryzacja. Czyli zapach spalin się panu podobał, tak? Zapach ropy, oleju napędowego, teraz jak się ładnie mówi. No i jeszcze był w Szczawnicy taki doktor, znany bardzo wtedy w uzdrowisku, doktor Kołączkowski, który miał BMW sportowe. BMW 328, piękny, biały, dawny samochód, śliczny. Motoryzacja była pierwsza. A kiedy pojawiła się w pańskim życiu muzyka i w jakich okolicznościach? Oj, muzyka. Mama zapisała mnie na lekcję fortepianu jeszcze, chyba tam była profesorka taka jakaś w Szczawnicy, która pierwsze jakieś lekcje na fortepianie. Potem, kiedy przenieśliśmy się do Krakowa, no to w podstawówce w szkole chodziłem na lekcje fortepianu. Oczywiście byłem strasznym leniuchem i to o tyle ciężko szło, że nie lubiłem ćwiczyć. Także zawalałem zawsze, byłem nieprzygotowany na jakąś tam kolejną lekcję. No i jakoś tak było do momentu, kiedy otwierało się w Krakowie liceum muzyczne po raz pierwszy i trzeba było zdać tam egzamin, trzeba było grać na jakimś instrumencie. Ja trochę coś tam grałem na tym fortepianie i przystąpiłem do egzaminu. Ja mówię o tych przypadkach w moim życiu, że właśnie przy egzaminie trzeba było zdać też egzamin z poczucia rytmu. No i tam profesor kazał mi wystukiwać jakieś rytmy skomplikowane, ja to wszystko wystukiwałem, po czym się okazało, że on stwierdził, że ja mam jakieś wyjątkowe poczucie rytmu i zaproponował moim rodzicom, żebym ja nie na fortepian, tylko do niego na perkusję. No i co, nie był to przypadek? Był to przypadek. No i oczywiście zdecydowałem się na nie tyle ja, co rodzice. Dobrze, perkusja, fajno. No i Perkusja bardziej się panu wtedy podobała niż fortepian? nie, to się tam podobała, się nie podobała. Ja mało wiedziałem na ten temat w ogóle. No ale zacząłem smakować, że tak powiem,
kunsztu grania na perkusji. No i rzeczywiście w końcu mi się to spodobało, zacząłem ćwiczyć porządnie już na fortepianie, nie, czego żałuję do dzisiaj, bo tam no, nie potrafię sobie nagrać. Właściwie gdybym grał na fortepianie na przykład dobrze, to bym sobie sam akompaniował do śpiewania dzisiaj, ale wtedy w tamtych czasach w ogóle nie było mowy o śpiewaniu jeszcze w ogóle, gdzie tam. A jak wspomina pan czasy liceum muzycznego? W książce pan pisze o tym, że na przerwach tych długich, 20-minutowych graliście, zdarzały się jakieś jam session. No, krakowskie liceum muzyczne to w ogóle była fenomenalna szkoła, która no, wypuściła wspaniałych solistów, bo przecież Zbyszek Namysłowski, ja już teraz Wojtek Karolak, Roman Dylong, wspaniały kontrabasista. Niestety, no to smutne dla mnie bardzo, że no nieżyjący już Ewa Demarczyk, Katarzyna Gertner. W ogóle Kraków w tych dawnych czasach był taką bardzo mocną ostoją muzyków i pierwszych muzyków jazzowych właśnie. A liceum muzyczne było fantastyczne. Oczywiście graliśmy na przerwach utwory jazzowe. Potem stworzyliśmy zespół. Właśnie pierwsze moje trio to były lata 1956 rok. Z Wojtkiem Karolakiem i z Romanem Dylongiem na kontrabasie. Robiliśmy w domu takie nagrania na takiej jakiejś przystawka magnetofonowa była taka na talerz magnetofonu dawało się, o nie, no w ogóle takie czasy. Ale liceum było naprawdę niesamowite i dużo muzyków z późniejszych orkiestr, czy filharmonicznych, czy radiowych dużych zespołów też pochodziło z krakowskiego liceum muzycznego. Czyli tamten czas liceum bardzo dobrze pan wspomina jako też taki twórczy czas w swoim życiu. No nie, no oczywiście, to były pierwsze właśnie koncerty jazzowe. Pamiętam, że z rodzicami w tamtych czasach byłem w teatrze na koncercie, gdzie grał Andrzej Trzaskowski na akordeonie, Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, znany muzyk. To wszystko są, nie no to piękne wspomnienia, naprawdę. A pamięta pan moment, kiedy pierwszy raz usłyszał pan jazz? No właśnie wtedy. Na tym koncercie? Nie konkretnie na tym, to wtedy myśmy też stworzyli taki zespół i graliśmy na przykład tak zwane fajfy po piątej dla młodzieży, potańcówki i taki Dixielandowy zespół, bo ja przechodziłem wszystkie te koleje już jako perkusista od zespołów tradycyjnych, od Dixielandu, potem swingu, aż przechodzimy w bardziej nowoczesny jazz, także to takie prawidłowy rozwój takiego solidnego muzyka. Domyślam się, że wtedy w liceum muzycznym wszyscy żyliście muzyką, wszyscy żyliście jazzem. Jak młodzi ludzie wtedy postrzegali tę muzykę? Jak pan wtedy postrzegał jazz? No, myśmy oczywiście, jazz był dla nas czymś fascynującym. Może był nieco niemile widziany przez profesorów, bo w końcu uczyliśmy się muzyki klasycznej, a jazz to było jakoś zawsze z boku, ale wtedy właśnie jazz zyskiwał na popularności, no i co nas bardzo cieszyło, mieliśmy możliwość właśnie koncertowania, te pierwsze koncerty jazzowe, a równocześnie były to czasy takie no, politycznie, no 1953 rok, Józef Stalin umarł i to były afery. Boże, to tu jeden z
nie będę wymieniał tu nazwiska, jeden z uczniów zdjął wtedy portret Józefa Stalina, który wisiał w naszej klasie. No i został wyrzucony ze szkoły oczywiście. W tamtych czasach również już słyszałem o Andrzeju Kurylewiczu. No i właśnie kiedy myśmy już zaczynali granie, koniec lat 50., wtedy dostałem propozycję, bo mnie Andrzej Kurylewicz usłyszał na jednym z nocnych takich jam session pokoncertowych, po krakowskich tak zwanych zaduszkach jazzowych i zaproponował mi współpracę w jego trio. Także tam 2-3 lata współpracowałem z Andrzejem Kurylewiczem. Potem to się przeciągnęło jeszcze na inny, bo potem to zrobił się kwintet tego z Ptaszynem Wróblewskim, no ale to całe opowieści. W każdym razie już wtedy byłem czynnym perkusistą, docenianym, bo byłem, no nie było tylu muzyków w ogóle jazzowych w Polsce, co teraz. To były też zupełnie inne czasy. Cała grupa polskiej czołówki jazzowej to było około, no tak moim zdaniem 30 osób. To znaczy ja mówię w tej chwili o końcówce lat 50. i lata 60. W końcu jazz wszedł przecież w tamtych czasach do filharmonii i mieliśmy bardzo dobre koncerty w wielu filharmoniach w kraju, w całym kraju. Były objazdy, były to, no, także jazz zyskał wtedy na popularności. No i oczywiście były już pierwsze kontakty wtedy z amerykańskim jazzem. Słuchało się wtedy radia. Trudno było w ogóle rozwijać się w tamtych czasach, bo nie było na przykład w ogóle nagrań jazzowych. Trudno były dostępne żadnych nut, żadnych nagrań. Słuchało się tylko radia Music USA, Willisa Conovera, który świetnie nam z piękną wymową angielską prezentował nam ten prawdziwy jazz. Na tym uczyliśmy się. Skoro jesteśmy jeszcze przy latach 50., to może na chwilę moglibyśmy poruszyć ten wątek motoryzacyjny, bo wtedy uczył się pan jeździć na motocyklu i uczył się pan jeździć na Harley'u, czy to prawda? Tak. Tak, ja prawo jazdy zdałem na motocyklu Harley Davidson z przyczepką. Także nie wiem, jakim cudem to się w naszej rodzinie znalazło, ale ojciec mój też był zawsze zmotoryzowany, że tak powiem. I jeszcze w Wilnie, a to w ogóle historia, podobno zacząłem mu rozkręcać motocykl w Wilnie jako taki chłopczyk mały. Gdzieś tam dorwałem jakieś klucze, także tak, to były fascynacje też już od dawna. Ale na Harley'u zdałem prawo jazdy jako 16-letni chłopak. Potem nawet moją mamę woziłem na wakacje do Krynicy Zdroju z Krakowa jako 16-latek, gdzie jeszcze z Nowy Sącz, Krynica Zdrój była szutrówka w ogóle, dołki, zła droga. Tym Harley'em. Tak, tym Harley'em. Ręce mnie bolały, musiałem stawać po drodze, odpoczywać. To ile wtedy taka droga mogła trwać? No, tam parę godzin się jechało. Taka wycieczka długa, tak. No w każdym razie, no potem to przeszło na samochody, bo ojciec w końcu doszedł do tego, że taką simkę kupił od znajomego profesora Weigla w Krakowie. No i tą simką zacząłem jeździć na rajdy. To był rok, tak, 56, 7. I to jest też czas pierwszych pańskich koncertów.
Pierwsze rajdy i pierwsze koncerty to się ze sobą... Tak, to się ze wszystko sobą... się zazębiało. To jak pan łączył to wszystko? Bo No, koncerty, jakoś- trasa, tu rajdy, tego wszystkiego było tak dużo. No jakoś, ale w każdym razie w pierwszym okresie bardzo ważna była muzyka i koncerty. A tak jakby mi się ktoś zapytał, jak to jest teraz, to były momenty, że ja nawet odmówiłem wyjazdu na jakiś koncert, bo ja miałem akurat rajd. Także, no tak. Na pewno ten wątek motoryzacyjny będzie powracał w trakcie naszej rozmowy. Powiedział pan o tym, że ta czołówka polskiej sceny jazzowej to było 30 osób, tak mniej więcej, ale w latach 60. pan właściwie chyba z tymi wszystkimi składami grał na perkusji, grał pan ze wszystkimi. Tak, to była właśnie grupa muzyków, 30-40 osób i wymienialiśmy się. Było kilka zespołów, gdzie muzycy i grali i w tym zespole, i ten sam muzyk grał w drugim zespole. Także ja grałem w wielu zespołach polskich, a równocześnie już wyjeżdżaliśmy w tamtych czasach pierwszy raz poza granicę. Pierwszy wyjazd to Wiedeń, tak? Ale to Wiedeń, tak. Wiedeń to był z Andrzejem Kurulewiczem, to był rok 59, Boże. Byliśmy w polskiej delegacji, tak zwanej delegacji. Reprezentowaliśmy polską kulturę muzyczną na Festiwalu Młodzieży i Studentów w Wiedniu. To był zespół Mazowsze też, pamiętam. Jechaliśmy takimi autobusami marki Leyland do Wiednia. No nie, przez te granice, zasieki. To straszne czasy były. W każdym razie tam prezentowaliśmy się bardzo dobrze, a równocześnie nielegalnie słuchaliśmy koncertu w Wiedniu, gdzie po raz pierwszy słyszałem Ellę Fitzgerald na żywo z basistą Oscarem Pettifordem. No nie, no po prostu było to ogromne przeżycie. Ale dlaczego nielegalnie? Nielegalnie, bo nam zabroniono, bo to były koncerty zorganizowane, myśmy byli w obozie socjalistycznym, a tam obóz przeciwny zorganizował właśnie te koncerty takie atrakcyjne bardzo i dlatego no nielegalnie, bo mieliśmy zabroniony jakikolwiek kontakt z takimi koncertami tam, no ale jednak musieliśmy to zrobić. No w ogóle śmieszne. Pierwszy raz wypiłem Coca-Colę. To dzisiaj wydaje się w ogóle śmieszne. No to młodzież dzisiaj nie wie nic o tych czasach. No. Bardzo fajne. Domyślam się, że wyjazd dla młodego człowieka z komunistycznej Polski na zachód to było ogromne wydarzenie, tak jak pan mówi. Wspomina pan do dzisiaj To pierwszą było, Coca-Colę. tak, oczywiście. Aha, i znowu zapach benzyny na ulicy. Zupełnie inny, spaliny z samochodów. Inaczej. Przyjemniejszy zapach tam A był? jakiś taki w ogóle inny. W ogóle nie, no to uderzenie w zachód. Potem drugie takie uderzenie to dostałem po raz pierwszy, jak wyjechałem na koncerty do Stanów Zjednoczonych. To było drugie takie uderzenie też, że Boże, autostrady, 6 pasm autostrady w jedną stronę, w ogóle no nie, niesamowite. Stacje benzynowe co kawałek, no dzisiaj to mamy w Polsce, no. No może 6 nie mamy pasm, ale 3 już są. Ale domyślam się, że fanem amerykańskiej motoryzacji też pan był w tamtym okresie. Nie, fanem amerykańskiej nie, bo wiedziałem, że te silniki 5-6 litrowe spalają bardzo dużo paliwa i to też o ekologii się nie mówiło wtedy, nie? Ale zapach spalin był. Ale nie. No, komfortowe samochody ogromne, ale to na warunki amerykańskie tak. Natomiast w Europie no to niestety nie mamy tyle miejsca.
na te samochody. Wspomniał pan o tym pierwszym zagranicznym koncercie, że jechaliście autokarami, natomiast później na przestrzeni lat, kiedy brał pan udział w różnych trasach koncertowych, to z reguły pan był kierowcą na tych wszystkich trasach. No tak się składało zwykle, że na przykład no jeszcze pierwsze koncerty z Polish Jazz Quartetem, czyli z Ptaszynem Wróblewskim kwartetem, kiedy wyjechaliśmy do Francji na festiwal w Jean-Le-Pen, gdzie słuchaliśmy Milesa Davisa, ale w ogóle. Po czym tam mieliśmy angaże do klubów w Niemczech Zachodnich na przykład. W wielu miastach, w wielu klubach, całe trasy koncertowe trzeba było mieć własny pojazd, własny dojazd. Także tamtejszy menadżer kupił nam takiego zdezelowanego właściwie Volkswagena busa, tak zwanego ogórka. No i w tym busem jeździliśmy. Ja oczywiście prowadziłem, ponieważ już wtedy byłem po zdobyciu tytułu wicemistrza Polski w rajdach samochodowych, więc się czułem za kierownicą bardzo dobrze. No i tym busem zwiedziliśmy na przykład tor wyścigowy na Nürburgring w Niemczech. W zimie, gdzie w ogóle wjechałem na ten tor nielegalnie, nikt nie pilnował bramy w tamtych czasach. Dzisiaj to niemożliwe. No, wiele wspomnień. Wspomnienie jeszcze jako kierowcy mam z zespołem Novi Singers, gdzie zaczynaliśmy w Niemczech Zachodnich, a potem promem przejechaliśmy na koncerty do Szwecji. Ja też prowadziłem ten samochód. Też Volkswagena, już nowego, takiego ładnego. No też byłem kierowcą. No w ogóle jako kierowca to zrobiłem ponad 2 miliony kilometrów na pewno. No to były różne sytuacje i z Michałem Urbaniakiem, kiedy graliśmy z Urszulą Dudziak, pograsowaliśmy, że tak powiem, zarobkowo po hotelach skandynawskich, także też tam w zimie przy minus 30 stopni gdzieś tam na samej północy za kołem podbiegunowym mieliśmy kontrakt i też prowadziłem w strasznych warunkach. Pośród tych wielu przygód, nie tylko związanych z muzyką, bo przecież graliśmy w tak wielu klubach wspaniałych niemieckich, gdzie się schodziło do piwnic, gdzieś do dawnych schronów chyba powojennych. No były to wspaniałe koncerty, wspaniałe przeżycia. W Paryżu graliśmy w jednym z najbardziej znanych na świecie klubów, Blue Note. Tam też spotkaliśmy się ze Zbyszkiem Cybulskim, który załatwił nam nagrania do muzyki jakiegoś krótkometrażowego filmu. Nie, to jest tak wiele wspomnień, że... A w ogóle to dziwne, że jeszcze pamiętam takie rzeczy. Ale to... No fajne. Niesamowite. W każdym razie, no... To były najlepsze czasy właśnie, rzeczywiście. Nie było żadnych zespołowych kłótni, żadnych, no po prostu pieniądze, zarobki były dzielone na pół. Nikt nie miał, wspaniałe życie jazzmana, tak. Mówi pan o koncertach, o kontraktach, występowaniu w hotelach, oczywiście też rajdy się pojawiają w tych opowieściach. A jak znajdował pan czas, żeby tworzyć muzykę, żeby nagrywać, żeby komponować? Bo tym się też pan zajmował. Bo to jeszcze w tamtych czasach nie tworzyłem, jak pan pięknie powiedział. Ale nie, a propos tego tworzenia, to właśnie ja tu nie chcę nikomu zamącić głowę, ale ja nie tworzyłem muzyki, to po prostu pewnym jest moment, że wpada melodyjka do głowy
I to tylko ten moment, gdzie nie wolno jej stracić, bo ja wiele straciłem takich pięknych melodii, jakie wpadły mi do głowy. Ale to ludzie zapisują, znaczy kompozytorzy pewnie prawdziwi, to nie wiem, piszą nutki najpierw. No, coś tu myśli, ma melodię, zapisuje. A ja jakoś to miałem tę melodię, nagrywałem raczej dźwięk na jakiś nośnik po prostu, żeby zapamiętać ten. I potem to już było, także to tworzenie muzyki, raz w autobusie wpadła mi melodyjka do głowy, jadąc w trasie koncertowej z muzykami. Jest miasteczko ponad rzeczką, sympatyczne dość miasteczko, za nim preria, za prerią góry hen. To jest ta melodia. A to wymyślił potem tekst oczywiście. Andrzej Bianusz napisał tekst i była piosenka właśnie taka, którą wymyśliłem w autobusie. I to trzeba było tylko zapamiętać, zapisać, koniec. Także to tworzenie muzyki, być może inni rzeczywiście twórcy wielkich dzieł muzycznych to zupełnie inaczej podchodzą do tego, ale to zwykle to jest bardzo, bardzo takie, zresztą nie tylko ja chyba mam podobne zdanie na ten temat. Także, ale to zacząłem, jak mówię, tworzyć, czyli wymyślać melodyjki od momentu, kiedy zacząłem śpiewać. Właśnie i przez długi czas nie chciał pan śpiewać w języku polskim. Wcześniej był jeszcze skat, śpiewanie w języku angielskim. Dlaczego przed polskim pan się tak opierał? Nie, bo to znowu przypadki są, no, ponieważ jak wspomniałem, już graliśmy w tych hotelach zarobkowo. Zresztą przemycaliśmy bardzo dużo świetnych standardów jazzowych amerykańskich, także było to bardzo przyjemne, dobre granie. Byliśmy cenieni i szanowani, ale trzeba było coś śpiewać, także Urszula śpiewała jakieś standardy też właśnie z muzyki rozrywkowej. No i brakowało jeszcze kogoś, no i ja tak ciągle słuchałem, akompaniowałem wiele lat różnym solistom, wokalistom i też coś widocznie we mnie drzemało, że za tych bębnów siedzę za bębnami, a tu takie ładne te melodie są, o ja tum, 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 tum. I w końcu coś wyskoczyło ze mnie i znałem wiele tekstów, nauczyłem się trochę i zacząłem śpiewać. Zacząłem śpiewać po angielsku. Nawet to są wszystko przypadki. No i graliśmy wtedy w Oslo, w Grand Hotelu i jakiś producent płyt usłyszał nas i zaproponował Michałowi Urbaniakowi, Urszuli Dudziak, żeby nagrać płytę. Także w ogóle dziwne losy mojego śpiewania. Zacząłem tam śpiewać po prostu i nagrać tam pierwszą płytę swoją jako wokalista po angielsku w Oslo. No w ogóle też idiotyczne. Po czym przyjechałem na urlop do Polski, bo to było wielomiesięczne kontrakty. No i na urlopie do Polski i na tym urlopie zaproponowano mi w piwnicy Wandy Warskiej, żeby zaśpiewać coś. I ja tam zaśpiewałem po angielsku, po czym redaktor Andrzej Jaroszewski, świętej pamięci, zaproponował mi nagranie piosenki po polsku. To była piosenka Agnieszki Osieckiej „Zielono mi”. Ja dostałem tekst i tak mi się ten tekst nie za bardzo podobał, bo
To takie sformułowania. Mężczyzna to śpiewa o fajnych rzeczach, takich standardy jazzowe, a tu mam śpiewać: masz dłonie jak konwalie, noc pachnie nam jak ten las. Coś to mi się, nie podobało mi się to, a w ogóle po polsku. Ja nie śpiewałem w życiu po polsku nic. No i tak się opierałem, że nie. Była propozycja do studia teraz w Trójce na Myśliwieckiej. No i w końcu, no po jakichś kilku tygodniach nawet, w końcu zdecydowałem się, bo miałem już wyjechać znowu na jakieś kontrakty do Skandynawii. No to już nagram, to zielono mi. No i odczytując tekst, tu mikrofon, a tu tekst, odczytuję tekst i nagrałem piosenkę zielono mi. Po czym kolejny przypadek. Piosenki zostały zakwalifikowane na festiwal opolski. No i co? I musiałem zaśpiewać w Opolu na festiwalu jedyną piosenkę, jaką w ogóle śpiewałem w języku polskim. Nie, no to w ogóle wariactwo. Na zdrowie. Na zdrowie. I ten utwór stał się przebojem właśnie po Opolu? Czy już... No i co? I zaśpiewałem w Opolu. I się okazało, że jakiś mam inny głos, taki sympatyczny. No i piosenka w ogóle ku memu zdziwieniu zdobyła jedną z głównych nagród. I główna nagroda w Opolu. I się zaczęło oczywiście. Propozycje. Właśnie Polskie Radio przedstawiało mi wiele piosenek, wiele propozycji. Do dyspozycji orkiestra Stefana Rachonia. No w ogóle żadnych problemów, byle tylko nagrywać piosenki. No i oczywiście w tamtym czasie perkusja poszła znowu w odstawkę, a to wszystko trzeba było łączyć, bo i ciągle rajdy. Od czasu do czasu jakiś tam się zdarzał rajd, zaproszenie na ten. Perkusja poszła w odstawkę, a piosenki jako wokalista wszystko poszło w tym kierunku. Zaczęły się i trasy koncertowe, i propozycja oczywiście z Urszulą Sipińską. Podpisaliśmy etat w Estradzie Poznańskiej. Zaczęły się trasy koncertowe, dwutygodniowe, po wszystkich miastach w Polsce. Wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, z Urszulą Sipińską też, ze Zdzisławą Sośnicką. Było tego tak dużo, że po prostu ja byłem zupełnie zagubiony w tym, bo Estrada oczywiście wykorzystywała, bo Estrada zarabiała pieniądze. Myśmy też zarabiali oczywiście, ale było to, no w ogóle nie było mnie w domu. Nie było mnie w domu, no i tak też można powiedzieć, rozsypało się moje małżeństwo pierwsze. Bo to strasznie trudno okazało się pogodzić jest no, koncerty, zaangażowanie w muzyce i trzeba potem, no trzeba działać. No. I tak to niestety było. Po czym to równocześnie tak, pamiętam, to 75 rok, kiedy był po raz 4 startowałem w rajdzie polskiej, a równocześnie poznałem swoją drugą żonę. Na rajdzie? Na rajdzie, bo to był Wrocław. To był Wrocław, a moja żona była dziennikarką telewizji Wrocław i zlecono jej zrobienie wywiadu na mój temat, bo to był już rok 75, gdzie było apogeum mojej popularności do zakochania, jeden krok.
bo w 1972 roku główna nagroda Do zakochania jeden krok, w 1974 główna nagroda Niewczesna miłość. Także 3 razy, także moja popularność, a zwłaszcza Do zakochania jeden krok, które było hitem nieprawdopodobnym, to w tej chwili to już nikt nie jest w stanie mieć takiego hitu, tak zwanego hitu, bo Do zakochania jeden krok też zmieniło to wszystko. No właśnie to był nieprawdopodobnie lansowany utwór w tamtych czasach, gdzie był popularny równocześnie w krajach naszych ościennych demoludach. No i ja musiałem śpiewać dwukrotnie po niemiecku w ogromnej berlińskiej Staatshalle. Von mir zu dir ist nur ein Schritt und diesem Schritt bin ich gegangen. Ich brachte meine Sehnsucht mit, so hat die Liebe angefangen. No tak, to zresztą niemieckiego się uczyliśmy wtedy w liceum muzycznym w Krakowie. Obowiązkowy był niemiecki. Ciekawe, ale przydał się. Po czym po rosyjsku musiałem śpiewać. Na 5-tygodniowym tournée wielkim po całym Związku Radzieckim z Anną German. Mój Boże, jaka piękna trasa, Ania, wspaniała. No i za szagą szag, любовь идет, i wdruk ja wciąż понимаю. Nie, no w ogóle tragedia. A równocześnie jeszcze robiłem zdjęcia od lat. I to jest też śmieszne. Bo tutaj pojawił się też wątek pańskiej małżonki, dziennikarki. Pan też przecież prowadził audycję w radiowej Trójce, 3 kwadranse jazzu. To też było w tym okresie, czy później, czy wcześniej? Bo jeszcze też pisał pan artykuły o tematyce motoryzacyjnej, więc tego wszystkiego jest naprawdę bardzo dużo. Nie, no dużo. A powracając do drugiej żony. Właśnie na rajdzie polskiej zrobiła ze mną, ona nawet nie wiedziała, jak ja wyglądam, bo się nie interesowała muzyką. I podobno operator jej musiał w hotelu pokazać mnie czekającego na spotkanie. No i przy tym samochodzie, bo akurat zdarzył mi się wypadek, wtedy i rozbiłem Fiata 125 właśnie na odcinku Rościszów-Walim, taka śliska kostka tam była. No i ten samochód był mocno uszkodzony. I było po rajdzie, natomiast poznałem wtedy żonę w tym wywiadzie i potem coś mi tak nie dawało. Była śliczna kobieta. I kiedy byłem w Sopocie, kiedy byłem w tym samym roku w Sopocie poproszony, żeby przyjechać na festiwal do Sopotu i jeszcze zaśpiewać jeszcze raz w Sopocie Do zakochania jeden krok. Ale przyjechałem do tego Sopotu i czekałem w agencji BART, pamiętam jak dziś, 2 godziny, 3 godziny na korytarzu siedzę i czy zapadnie decyzja, czy ja mam zaśpiewać, czy nie. I w końcu się wściekłem, po tych paru godzinach czekania wsiadłem w samochód, zadzwoniłem do tej pani redaktor z Wrocławia, że ja przyjeżdżam. Na co dostałem pytanie, ale w jakim celu? Ja mówię, no tak, żeby się zobaczyć z panią. Takie to było zupełnie nierealne, ale wsiadłem, pojechałem. No i zobaczyliśmy się raz, drugi, potem. No i tak już 47 lat jestem z moją drugą żoną. No i jest fantastycznie. Czyli warto było jechać z Sopotu Przeze do mnie Wrocławia. przeniosła się do Warszawy potem. Pracowała w Studio 2, robiła piękne programy w redakcji zagranicznej, była w Mongolii, była u Jana Pawła Papieża, robiła z nim wywiad. No w ogóle świetnych parę programów.
Wspomniał pan jeszcze o fotografii. A, o fotografii. Tak, kiedy te zdjęcia pojawiły Boże, się? tyle tych Tak. tematów, ja nie mogę. O fotografii, bo od młodych lat fotografowałem. Ojciec mi kiedyś kupił taką jakąś lustrzankę, gdzie nawet tam przysłony były 3 kółeczka na przysłonę. Malutka, średnia i duża. I tak się przestawiało. Także pierwszy taki aparat. I robiłem jakieś takie zdjęcia. Po czym w Krakowie już troszkę lepszy aparat, ponieważ ojciec widział moje zainteresowania fotografią, także no, jakoś to kultywował i kupił mi lepszy aparat. Tam się zapisałem do Towarzystwa Fotograficznego w Krakowie i moją pierwszą wystawę fotograficzną miałem w latach koniec 50. czy początek 60. lat. No i takich parę. W ogóle zawsze jeździłem z aparatem fotograficznym. Potem coraz lepszym. Od Praktyki, Olympusa, tam, różne te firmy. No, ponieważ na koncertach w garderobie oczywiście spotykałem się z czołówką najlepszych wokalistów i naszych artystów, bo i z aktorami przecież się spotykaliśmy na koncertach wielkich, różnych także, a ja robiłem zdjęcia. No i dużo tego było, leżało na filmach oczywiście. Sam to wywoływałem kiedyś, miałem kolejne wystawy i w Krakowie, i w Warszawie, i tego. Aż w końcu tutaj stała się rzecz też, kiedy już w tych dzisiejszych czasach zaproponowałem, pokazałem swoje zdjęcia Januszowi Foglerowi z Zajksu. Byłem tu kiedyś taki, miałem właśnie te odbitki swoje i stwierdził, że to bardzo ciekawe zdjęcia są. I co się okazało, no, że na swoje 100-lecie Zajks wydał przecież mój album fotograficzny z jazzowych zdjęć. A miałem jazzowe zdjęcia naprawdę unikalne, bo najsławniejszych muzyków świata na koncertach, na których byłem za granicą, czy to był Count Basie, czy to był Duke Ellington sławny, czy no wielu solistów, genialnych amerykańskich muzyków. No i rzeczywiście ten album został, ja po prostu no, byłem przeszczęśliwy z powodu tego, bo tak mam jeszcze dużo tych zdjęć, które w zasadzie leżą, a mogłyby zostać po prostu no, ujawnione, że tak powiem. Teraz mam taki projekt też ciekawy, bo właśnie robiłem masę zdjęć, portretów najlepszych polskich znanych artystów i aktorów. I teraz zrobiłem sobie eksperyment, parę miesięcy już pracowałem nad tym i zrobiłem ze zdjęć fotograficznych na Adobe Photoshop, przekształciłem to na portrety malarskie. Że może coś z tego się da zrobić ciekawego, bo są różne, rzeczywiście bardzo ciekawe portrety. Ale mam w ogóle bardzo dużo zdjęć. Zresztą jak byłem w Indiach z Janem Ptaszynem Wróblewskim, też miałem dobry aparat z bardzo dobrym teleobiektywem. Sonar taki 1,8 światło, ważył 1,5 kilo i to była zmora. Ja go sprzedałem w Indiach. Sprzedałem go w jakimś sklepie fotograficznym w Indiach, chęcią tam kupili to, bo ja już nie mogłem utrzymać tego w ręce po prostu. Ale mam z Indii bardzo, bardzo dużo pięknych zdjęć. Zresztą wysłałem kiedyś na taką wystawę światową cykl zdjęć z Indii i dostałem wyróżnienie na tysiące fotografów, także
No tak trochę mnie to wszystko pasjonuje w dalszym ciągu i krążę wokół fotografii. I jeszcze, no, może zdążę zrealizować jeszcze jakieś zdjęcia, bo mam dużo świetnych zdjęć różnych, które... A zdjęcia samochodów też są? A, zdjęcia samochodów, oczywiście. Zdjęcia samochodów, tak. Powiedział Pan o tym, jak wiele osób mógł Pan uwiecznić na zdjęciach, jak wiele osób Pan spotkał. Myślę, że bardzo ciekawy wątek to jest koncert Jimiego Hendrixa, na którym miał Pan okazję być. A, to koncert, nie no, to było spotkanie z Krzysztofem Komedą, bo z Krzysztofem Komedą też grałem, akurat jego nie wymieniłem poprzednio, ale było to spotkanie, gdzie ja grałem w Malmö w Szwecji, a Krzysztof był w Kopenhadze na jakichś nagraniach do filmu kolejnego. No i postanowiliśmy się spotkać, także on promem przepłynął do Malmö i proszę sobie wyobrazić, że umówiliśmy się na koncert Jimi Hendrixa. Wprawdzie to nie są te moje najlepsze bajki, ale fascynujący muzyk Jimi Hendrix i być na jego koncercie w tamtych czasach, no to było coś. No i byliśmy zachwyceni. Ja szczególnie byłem zachwycony jego perkusistą, który po prostu miał taką technikę, że mnie załamał, że ja nigdy nie pasjonowałem się jakimiś osiągnięciami, jeśli chodzi o technikę, żeby tam, a ludzie różne rzeczy robią tam, wywija tu palczkami, tu muszę kręcić, to nie moja zabawa. Ja natomiast bardzo byłem rytmicznie chyba ciekawie, zawsze robiłem solówki i to był mój jakiś tutaj atut i plus, jeśli chodzi o perkusję. Natomiast tamten facet, no nie. Tak samo w Polsce Władysław Jagiełło też miał technikę niesamowitą. Także no, koncert w towarzystwie Krzysztofa Komedy, no to było tak, coś pięknego, po czym jeszcze myśmy pojechali do Kopenhagi. Też spędziliśmy noc na pogaduchach jakichś tam muzycznych. No i nic, bo jeszcze potem zaliczyłem festiwal jazzowy w Bledzie z kwintetem Krzysztofa Komedy, z Tomkiem Stańką, także... A tu zapomniałem w tych wszystkich wspomnieniach o graniu ze Stanem Getzem, który przyjechał do Polski w 1960 roku i przyjechał solo i ktoś musiał mu akompaniować, a ponieważ wtedy byliśmy w czołówce jazzowej, także tak się złożyło, że wybrano nas do akompaniamentu Getzowi, ale to było wydarzenie dla mnie osobiście niesamowite, bo w tamtych czasach Getz był absolutną, najjaśniejszą gwiazdą saksofonu tenorowego na świecie. Było to po prostu nieprawdopodobne, że ja mam szansę zagrania z Getzem. No to po prostu. Także naprawdę, mówię, ręce mi drgały. Trudno mi się było pozbierać, bo to naprawdę przeżycie kolosalne na koncercie. Po czym nagraliśmy płytę. To już było w ogóle niesamowite. W Filharmonii tu warszawskiej całą noc nagrywaliśmy. Nie było wiadomo, czy menadżer jego zezwala, czy... To nie było takich telefonów, że teraz, tak, Ameryka już jest. Czekało się godzinami na połączenie ze Stanami.
przecież, żeby zapadła decyzja, czy on w Polsce może nagrać płytę. Ja byłem przerażony. Ja czułem, że to nie, Boże, nie, no, że ja źle gram, że to... Ale jest to w tej chwili, no, nie jest to aż takie złe. Można było lepiej na pewno, ale nie. Podobno ta płyta jest białym krukiem w Japonii. Czy rzeczywiście nagrywając muzykę tak zawsze ekspresowo pan działał? Tak, jeśli chodzi o nagrania, to ja bardzo nie lubię, jak nagrywałem piosenki. Oczywiście byłem przygotowany wcześniej, natomiast nie tekstowo, no, muzycznie, ale jakoś już miałem to ułożone w głowie. Przychodzi do nagrania, jest mikrofon, podkład muzyczny, albo równo, dawniej się nagrywało równo z zespołem, także to też inny rodzaj sposobu nagrywania, bo w tej chwili to można poszatkować utwór w ogóle, co kawałek, po parę taktów ludzie podobno nagrywają. Tak mi mówią, a ja wchodzę do studia po prostu tak, to proszę puścić podkład. Raz się przymierzam, drugi raz nagrywam i w zasadzie już jest to moim zdaniem dobre nagranie, ale proszę, żeby jeszcze raz. No to jeszcze raz nagrywam, bo to potem można łączyć jedno nagranie z drugim, jakiś fragment z tego połączyć z drugim. Ale ja jestem wrogiem nagrywania po wiele razy, bo się nagrywa coraz gorzej. Ten pierwszy moment, gdzie człowiek jest skupiony przede wszystkim na interpretacji tekstu. Bo tak prawdę mówiąc, dzisiaj naprawdę mało kto z młodych wykonawców interpretuje tekst. Zresztą te teksty to już też nie są najlepszej jakości. Przepraszam, że krytykuję, ale słucham i jestem z innego pokolenia, gdzie doceniano jednak wartości tekstowe bardzo. Ja przynajmniej wybierałem, może mi się kilka piosenek zdarzyło nagrać, takie, gdzie ja nagrałem, bo mnie proszono. Ale tak to ja wybierałem teksty zawsze. I naprawdę tu muszę powiedzieć, że zawsze mam żal jakiś do Polskiego Radia, że wiele moich piosenek leży w archiwach nagranych z tamtych lat 70, 80. Teksty Jonasza Kofty, kilka piosenek Agnieszki Osieckiej, no to zrozumiałe, ale też nie wszystkie są znane. Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Bianusza, najlepszych polskich autorów tekstów. No mam żal, że to jest po prostu... Marnuje się to, no. Zamiast młodzi powinni się uczyć na dobrych tekstach i na pięknych melodiach, muszę powiedzieć. Ale powiedział pan tak trochę krytycznie na temat współczesnych tekstów, natomiast ma pan na swoim koncie projekt albo inaczej, stworzony przez Alkopoligamię, przez Stasiaka, tego typa Mesa, no tam jednak były współczesne teksty rapowe, które można byłoby powiedzieć, no przez wielu starszego pokolenia raczej nie trafiają. Albo inaczej to też w końcu przypadek. Bo no, zgłosił się do mnie pan Witek Michalak, który był menażerem tego całego projektu, no żeby nagrać. No, przedstawił mi tekst, ja tylko tekst bardzo dobry, bo muszę powiedzieć, jak nie lubię rapów, ale czasem zdarzają się w rapach świetne teksty. Naprawdę świetne. Mówiące o życiu, mówiące o aktualnych sprawach i o polityce i to
naprawdę dobre. I ja tylko poprosiłem, bo tam było parę takich momentów, że w tym tekście, który miałem zaśpiewać, no, niecenzuralnych. Także to zmieniono. No i przyszło do nagrania. Ja bardzo lubię w ogóle eksperymentować z muzyką na takich zasadach właśnie fajnych. I nagrałem piosenkę, bo wzięli się za to muzycy jazzowi i w zasadzie jest to taki bardzo jazzowy utworek. To wydawnictwo podobno potem już jak dzwoniło do Krysi Prońko i do kogoś, to wszyscy, że Dąbrowski nagrywa, no to no więc wszyscy się zgodzili i rzeczywiście bardzo dobry, fajny projekt powstał. Natomiast zawsze jestem przeciwnikiem nazywania raperów wokalistami, bo dość często się to zdarza, bo to nie jest wokalista, to jest melodeklamacja. To w każdym razie no, są niektórzy raperzy bardzo fajni, ale no, większość chyba jednak nie za bardzo. No. No i to mi przypomniało, że 3 lata temu, tak, 3 lata temu nagrałem jeszcze jako perkusista, bo ja już od lat sprzedałem swój komplet perkusji bardzo dobry i przestałem w ogóle grać. Ale namówił mnie do nagrania Piotr Baron, saksofonista, wspaniały w ogóle szef orkiestry. Ja nie chciałem nagrać, ale miałem nagrać z Wojtkiem Karolakiem. Znaczy miał brać w tym udział kwartet. Wojciech Karolak, Baron, świetny basista polski, który mieszka już w Stanach teraz, w Los Angeles. Gra tam z najlepszymi muzykami, Darek Oleszkiewicz, no i ja na bębnach. Ja byłem rany boskie, Darek Oleszkiewicz, no jak ja mogę? Ja nie grałem 5 lat na bębnach w ogóle. Byłem zmuszony do ćwiczenia dzień w dzień po kilka godzin na pożyczonej perkusji. Łukasz Żyta mi pożyczył i w takiej kanciapie, jak to się mówi, ćwiczyłem na bębnach, żeby w ogóle się rozruszać do tego nagrania. No i miałem równie wielką tremę, tak jak przed nagraniem ze Stanem Getzem, bo tu Oleszkiewicz, bo tu w ogóle Wojtek Karolak, tego to już znałem od lat. Grałem z nim setki razy i najlepiej mi się z nim grało, także tu. No ale Wojtek zmarł przed tym nagraniem, niestety. No i nagraliśmy tę płytę, zastąpił Wojtka pianista, teraz sobie nie przypomnę. No nic, dobrze. W każdym razie okazało się, że, bo ja tak zacząłem grać i pytam, czy w ogóle coś, dobrze jest, mówią, dobrze. No to jak tak powiedzieli, to powoli nabierałem otuchy. No i udało się nagrać tę płytę i jestem też w zasadzie z siebie dumny, że z takimi świetnymi muzykami. Bogusław Kaczmar, pianista. Boguś Kaczmar, bardzo przypominający grę Wojtka Karolaka, bardzo swingujący pianista. Także dobre nagranie, to ma się ukazać teraz. Zobaczymy. Ciągnie mnie do perkusji, jak słyszę dobre granie, a czasem mi się mniej podoba gra perkusisty, To sam by pan wskoczył. to sam bym wskoczył i zagrałbym to inaczej. Ale nie, to już jest, to jednak jest lata. 55 lat grałem w końcu na bębnach, także dajmy spokój. Ja napisałem
bo to jesteśmy w Zajksie. Jako twórca piosenek. Napisałem 30 piosenek. Muszę powiedzieć, że zawsze wymyślam ładną melodię. Taką, która rzeczywiście jest moim ostatnim nagraniem, bo w ogóle spotkaliśmy się właśnie na stulecie Zajksu. Była wielka uroczystość tutaj, ten mój album fotograficzny. No i znakomity facet Jacek Cygan, który pisze teksty od lat. I tu się spotykamy. Cześć, cześć. Ja mówię, Jacek, ranne boskie stulecie Zajksu, ani raz nie napisałeś jednego tekstu dla mnie. On mówi, to napiszę. Daj mi melodię. No i ja dałem mu melodię. On napisał tekst. Miałem w głowie utwór My Way Sinatry, gdzie tam jest takie, ponieważ ja jestem już w tym wieku, że najwyższy czas podsumować działalność. I właśnie to jest, prosiłem Jacka Cygana o taki tekst, jakieś podsumowanie właśnie tego mojego śpiewania konkretnie i życia i w ogóle. I napisał świetny tekst i dobra melodia. Jak to wszystko w końcu ja to nagrałem, ja zapłaciłem za nagranie. Zaaranżował mi to zresztą bez żadnych pieniędzy Krzysztof Herdzin. Zrobił mi bardzo ładny aranż. Jak to posłyszał Wojtek Karolak, jeszcze żyjący, to powiedział, no słucham to już wiele razy i za każdym razem jest coraz bardziej mi się podoba. Że rzeczywiście jest to bardzo dobra piosenka. Oczywiście nikt tego nie zna i nie będzie znał, bo to nagranie zrobione, ale no i co? Co ja mam z tym zrobić? Jest taki dzień, gdy się w jedno splata przeszły czas i przyszły czas. To cóż, powiem tak, żyłem tu, byłem częścią świata, więcej nic los nie mógł dać. To mój los jedyny, jaki mam, mieć swój timing, by równo z życiem grać, znaleźć swój właściwy rytm. Chciałem tak, miałem tak. To jeszcze druga część jest do tego, ale ładne. Piękne. I ten utwór jest nagrany do szuflady, czy on gdzieś został? No tak, ja mam to w domu, no ale co, no gdzie mam z tym iść? Ja nie potrafię załatwiać takich rzeczy. Może właśnie w takiej sytuacji potrzebny byłby agent, impresario, jakiś management, który sprawiłby, że jednak ten utwór byłby szerzej dostępny. No, to na pewno był potrzebny, z tym, że ja jakoś całe życie, no tak, jeśli chodzi o bębny, no to grałem w zespole, także nie był mi potrzebny agent. Potem były no, agencje artystyczne, także tak jak poznańska czy krakowska, gdzie był cały zespół zaangażowany. Ale w ogóle to nie wiem, jak to dzisiaj jest dziwnie, bo ta Sarah James na przykład jest taka młoda, fantastyczna dziewczyna. Ona tak świetnie śpiewa na tym takim w Stanach, jak tam wykonała ten utwór. No, fantastyczne możliwości głosowe. Oglądam telewizję, mam talent. Naprawdę czasem ktoś się zgłasza no, kilkanaście lat i fantastyczny głos, w ogóle no, możliwości kolosalne. Ja to czuję.
A potem tak mijają miesiące, rok, może 2. Jakoś się nie słyszy. Dzisiaj nagrać płytę czy nagrać utwór to nie jest żaden problem. Mają w prywatnych domach całe studia, ludzie nagrywają. I dlatego dużo jakiejś takiej muzyki, która mnie nie zachwyca, pojawia się na antenach. I ciągle słyszę to w Polskim Radiu. Utwory nie zasługujące na to. 1, 2, 3 akordy. Na jednym akordzie się zdarzają utwory. Bez sensu. Jeśli chodzi o twórczość, kompozytor jednak wymyślał coś, pracował nad tym, nad utworem, nad wstępem. Jakieś to wszystko miało ręce i nogi. Pierwsza część A1, B, druga część, jakoś to się musiało wiązać. Jakiś refren, który powinien do słuchacza docierać. A teraz co tam guzik się wciska, jakaś sztuczna inteligencja, pam, 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 utwór jest gotowy. Nie, no to po prostu ja się nie znajduję w tych czasach. Przepraszam, ale... Ale tak jak pan opowiadał, wymyślając melodię w busie i nucąc sobie, zapisując to dzisiaj mógłby pan wyjąć telefon i nagrać to na dyktafon w telefonie, więc ta nowa technologia nie jest aż tak zła, na pewno pomaga. A no tak, no pod tym względem tak, że można nagrać i tekst z tego potem już, ale jednak młodzi ludzie nie przechodzą takich jakichś poziomów pewnych, nie wiem, żeby się wzbogacić jakoś słuchowo, muzycznie. Nie wiem, czy słuchają. Dawniej ja w liceum muzycznym miałem lekcję słuchania muzyki. I to się puszczało z adapteru jakąś płytę symfoniczną, orkiestrę, coś. I z profesorem się dyskutowało na ten temat. Jakaś ta część, to coś. Jakoś budowało się sens jakiegoś utworu konkretnego. A dzisiaj tam wszystko jedno tam. Ale nie przekreśla pan w zupełności nowej muzyki. Jednak można znaleźć ciekawych artystów. Nie, no to jest w ogóle bardzo ułatwia. Już cała nowoczesność to nie tylko w muzyce zrobiła przełom. No we wszystkim. To jest po prostu sztuczna inteligencja, której ja nie ogarniam w zasadzie, ale to może być też, wyrządzić dużo szkód. Natomiast w muzyce powinno pomóc. Jeżeli ktoś ma własny rozum, to na pewno pomoże, bo bardzo ułatwia. Natomiast jeśli się wyłącza rozum, a polega się tylko na sztucznej inteligencji bądź pewnych programach wspaniałych, komputerowych, które wzbogacają i muzykę. Tak samo jak ja mogę przetworzyć ze zwykłej fotografii, mogę zrobić portret malarski. Też to pomaga, owszem, ale to trzeba mieć najpierw pomysł jakiś na to wszystko. A z wieloletniego doświadczenia pańskiego na scenie i w studiu, jaką rolę w karierze artysty pełni ZAIKS? ZAIKS przede wszystkim dba o twórczość, jaką artyści stworzą, chroni ich prawa. Bo takich organizacyjek różnych to jest trochę na rynku, które nie wiadomo co niby gwarantują, ale ZAIKS jest jedną z tych pierwszych organizacji, które rzeczywiście mają i kontakt ze światowymi organizacjami na najwyższym poziomie. W każdym razie ZAIKS dba o różne inne rzeczy też, bo finansuje wiele pomysłów i projektów. Nie tylko jeśli chodzi o muzykę, bo przecież ZAIKS to i autorzy, powieściopisarze, w ogóle fotograficy, cała olbrzymia kultura.
Także no, wspaniała rzecz. Jeszcze wspomniał Pan o jubileuszu ZAIKS-u. Czy na przestrzeni lat, pisząc te 30 utworów, o których Pan wspomniał, wspomina Pan jakiś jeden konkretny pobyt w Domu Pracy Twórczej? Czy coś, ma jakieś Pan konkretne wspomnienia z tym miejscem? No, ja byłem kilka razy. Może 4, może 5 najwyżej. Raz byliśmy w zimie w Zakopanem. To wtedy jeździliśmy na biegówkach na trasie tam, także w ogóle rewelacja. W ogóle ten Zakopiański w ogóle jest bardzo, bardzo fajny. Potem byliśmy już ze 2 razy jeszcze tam. Bardzo tam zawsze jest sympatycznie, miło. Właśnie, Dom Pracy Twórczej. W zasadzie tam powinno się wyjeżdżać, mieć cisza, spokój, pokój, wyżywienie cały dzień doskonałe i tworzyć należy. A ja to zawsze traktowałem jako właśnie wypoczynek. W Sopocie nie znam, aczkolwiek w ogóle nie lubię Sopotu, bo tam ścisk jest ludzi na tym. Ja nie lubię ścisku. Całe życie byłem właśnie to koncertowe wśród ludzi. Ciągle a tu autograf, a tu, o Boże, nie no. Także ja teraz uciekam. Ja uciekam od wszystkiego, od zgiełku, nie korzystam z zaproszeń, jakie jeszcze dostaję. Przepraszam, przykro mi, ale nie lubię kamer, nie lubię. Dosyć mam, no. Wystarczy, no. Było, przeszło, było miło, ale się skończyło i proszę Państwa, proszę zachować dobre wspomnienia na mój temat. Ja takim trochę estradowcem typowym się nie nadaję na estradowca, bo tam to trzeba, te zakończenia piosenek, ręce w górę. Nie, ja tam nie. Dobrze, no. Jestem profesjonalnym muzykiem, profesjonalnym kierowcą, fotografikiem profesjonalnym. Oj, sobie przypomniałem, że przecież zostałem zaproszenie, żeby Związek Polskich Artystów teraz. Zapisałem się przyjęto mnie po egzaminie, to nie tak, że to Dąbrowski tam się, nie. Powiedział Pan, że ucieka Pan trochę od tłumów, że nie Od lubi. tłumów Tak. uciekam zdecydowanie. Pomaga w tym kamper? Pomagał w tym kamper? No, kamper to jest zupełnie inne życie. Ja byłem jednym z pierwszych kamperowców w Polsce. Jak jeszcze pracowałem jako dziennikarz na etacie w tygodniku Motor, pisałem pierwsze artykuły na temat kamperów. No, po czym sam kupiłem taką Awię, nową czeską za dewizy i sam zbudowałem wnętrze samochodu dostawczego na przerobiony kamper z osiedlowym stolarzem. Zrobiliśmy to, potem były wspaniałe podróże po Europie. Potem drugi kamper już nowocześniejszy, potem cała Hiszpania dookoła, Francja. No, było to pasjonujące, ponieważ moja żona bardzo, bardzo jest ciekawa świata, ja też, aczkolwiek udało mi się jako dziennikarz też zwiedzić kawał świata, bo jak pracowałem w Motorze, to też byłem na zwiedzaniu fabryk samochodów w Japonii, w Korei Południowej. Jeździłem po torach zagranicznych, wyścigowych. Także nie, no tak, no, takie życie miałem wariackie. No. Dlatego właśnie książka, którą napisała, z moich zeznań z całego życia napisała moja żona, całą moją biografię i polecam szczerze Państwu,
dlatego że jest tam całe moje życie do dnia dzisiejszego opisane, nawet w szczegółach, muszę powiedzieć. I książka nosi tytuł Do zwariowania jeden krok. Także tak to można nazwać to moje życie, naprawdę. Były takie okresy, że myślałem, że już nie dam rady, a jednak jakoś to... Tak, bo to jeszcze o dziennikarstwo, no tak, no zacząłem pisać, jak wyjeżdżałem na pierwsze przecież wyjazdy zagraniczne w dawnych czasach, bo kto mógł wyjeżdżać, no. Artyści wyjeżdżali, sportowcy wyjeżdżali, muzycy i politycy, no. A pan mówi o dziennikarstwie motoryzacyjnym, bo jeszcze było dziennikarstwo muzyczne w Trójce, A, Trzy kwadranse dziennikarstwo jazzu. muzyczne, tak, no tak już. Ale to tak jest, że już, no i co z tego, tam za 2 lata prowadziłem przecież te 3 kwadranse jazzu na równi z Ptaszynem Wróblewskim. Też przez przypadek w zasadzie zwolniono mnie z tej czynności, bo był nagrany utwór Jerzego Miliana, prezentowałem ten utwór, a utwór nosi tytuł Cutting. To znaczy nie cutting, tylko cutting, cutting, ciąć. A nie wymawia się tego w zasadzie po angielsku, cutting, nie. No i w KC ówczesnym zrozumiano, że utwór jest cutting i koniec. I nie było rozmowy. No i tak straciłem 3 kwadranse jazzu. Potem jeszcze robiłem z wokalistyką na ty, też w Trójce, bardzo fajne wywiady z naszymi wokalistkami, z Ewą Bębsą, no w ogóle. Po czym pisałem też o muzyce, relacje z jakichś koncertów czy z płyt, ale to nie, raczej motoryzacja, gdzie w tych dawnych czasach ja wyjeżdżałem muzycznie gdzieś do Włoch czy gdzieś, no i pisałem sprawozdania takie motoryzacyjne, które zamieszczał tygodnik Motor, bo nie miał korespondentów w tamtych krajach w ogóle. No. Także też to wszystko takie przypadki, zbiegi okoliczności, no i tak. To No. z perspektywy lat, z perspektywy czasu, jak pan połączył te wszystkie obowiązki? Tego było tak dużo. No więc właśnie, i to wszystko ja tkwiłem w tym wszystkim całym kołowrocie, no do zwariowania jeden krok. No. To jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Czy wybrałby pan dźwięk silnika czy muzykę? Dźwięk silnika jest muzyką dla mnie. Także łączy obie profesje. Nie, jestem za oczywiście, bo tak można, czasem miałem takie pytania właśnie, a co bym wybrał, nie ma tak, to tak nie ma najlepszego samochodu, czy to Ferrari, czy McLaren, to nie ma najlepszego samochodu. Każdy tam jest w jakimś sensie wspaniały do czegoś innego, bo kamper to jest kamper i to tak samo jest z muzyką. Także jakoś, no, mówię, dużo szczęścia w życiu, los szczęśliwy, mój los i udało się połączyć te wszystkie rzeczy w jakąś całość, no i tyle, no. Jest pan spełnionym człowiekiem. Tak, jeszcze bym chciał no, dużo rzeczy zrobić, tylko chyba już mi czasu zabraknie. Zobaczymy, no. Nie w moich rękach to wszystko. Andrzej Dąbrowski, bardzo serdecznie dziękuję. To ja dziękuję za zaproszenie.